Trochę tutaj wieje. Cześć, z tej strony Łukasz z kanału Na Kolu Bez. Zapraszam Was na kolejny odcinek z serii Aktywnie Podróże i Pasje. W tym odcinku wybierzemy się na Słowację, do hotelu miejscowości Basenowa, gdzie będziemy aktywnie jeździć na nartach, na tak zwanym hopok, tak? No to słynny ośrodek narciarski. Tym razem nie jedziemy do Szczyrku, jedziemy w inne miejsce. Ile można do tego Szczyrku jeździć? Aktywnie będzie też dlatego, że hotel ma piękny aquapark, ma piękne tężnie, otwarte baseny. No wszystko jest na bardzo fajnym poziomie, ale to zobaczycie w filmie, jak to tak naprawdę wygląda, bo zapowiedzi są bardzo ciekawe. No ale jak to wyjdzie w praniu, to jeszcze zobaczymy. Podróże to wiadomo, na Słowację jedziemy. Dawno na Słowacji nie byłem, bardzo dawno, więc zapowiada się ciekawie. Więc oglądajcie ten odcinek z serii Aktywnie Podróże i Pasje. Ja tylko chciałbym Wam przypomnieć, żebyście nie zapomnieli o subie, lajku i komentarzu, bo to naprawdę bardzo pomaga w rozwoju kanału. Dodatkowo, jak komuś się film bardzo spodoba, to może postawić mi wirtualną kawę na serwisie Buy Coffee. Link w opisie. Więc oglądajcie dalej. My już spakowani opuszczamy Gliwice i jedziemy na Słowację, do Basenowej. Przed nami 3,5 godziny drogi, więc spokojnie dotrzemy sobie gdzieś na 15-16 do hotelu, bo od tej godziny my mamy zameldowanie. Trzymajcie się ciepło i oglądajcie dalej. No, my już na miejscu dojechaliśmy. Nie będę ukrywał, że nagrywam to dzień później. Bezpiecznie dojechaliśmy. Wczoraj było naprawdę bardzo niebezpiecznie na drodze. Zamiecie, z pól zwiewało śnieg na drogę. Generalnie do polskiej granicy było w miarę nieźle. Po przekroczeniu polsko-słowackiej granicy nastąpiło radykalne pogorszenie się warunków na drodze. Jechałem bardzo powoli, średnio 50 km na godzinę. W tych słowackich górach to nie ma żartów. Tam jak jest ostry zakręt, to naprawdę jest ostro. Chyba można powiedzieć, że Słowaków zaskoczyła zima, bo tak dużo pługów to nie widzieliśmy. No ale warunki były bardzo trudne, ale szczęśliwie dojechaliśmy. Teraz Wam pokażę, jak wygląda recepcja. A tak wygląda recepcja. No i tutaj w tym miejscu po przyjeździe musimy się zarejestrować, check-in. A nasza, bo to jest hotel, to była recepcja hotelu Galeria. Tutaj są 3 hotele połączone. Tu jesteśmy w recepcji hotelu Galeria. My jesteśmy w hotelu Basenowa. No i potem Wam pokażę, jak wygląda właśnie recepcja tam. Ale ona była nieczynna, jak my przyjechaliśmy, więc musieliśmy się tu zarejestrować. A tak wygląda nasz pokój. Nie jest on zbytnio duży, ale dobrze jest, jakoś się mieścimy. No to nasz pokój. O Jezu. No, fajnie to wygląda. O, łóżeczko i dostawka. Spoko. Łazieneczka. Wszystko ładnie. No, ładnie. No, takie idealne na narty. A my jutro, czyli dzisiaj, wybieramy się z rana, jak wstaniemy, zjemy śniadanie, które mamy w cenie pobytu, oprócz ski pasów, dostępu do term, do aquaparku hotelowego, właśnie do ośrodka Jasna. Mamy też liczoną w cenę hotelu, mamy śniadania, które wyglądają całkiem ciekawie. A tak wyglądają śniadania. Owoce. Pączki, gofry, dział sałatek, a to jest takie normalne śniadaniowe jedzenie. Jak widać, wszystko fajnie wygląda. Więc z rana po śniadaniu jedziemy testować ośrodek w Jasnej.
Słynny ośrodek narciarski. No zobaczymy, co tam zastaniemy i jak to wszystko będzie wyglądać. No pierwszy dzień za nami, byliśmy na Hopoku, czyli w ośrodku narciarskim Jasna. Zrobiliśmy rozeznanie, mam mieszane uczucia. Z jednej strony o wiele lepiej to jest zorganizowane niż w Szczyrku. Mnóstwo skibusów, co 15 minut skibus odjeżdża, to jest rewelacyjny, darmowy skibus. W Szczyrku chyba tam raz na pół godziny czy 45 minut, no nieważne. Jest dużo parkingów, chyba z powodu tego, że to jest tak duży ośrodek ta Jasna, to jutro przyjadę sam, już bez rodziny, bo dzisiaj byłem z rodziną, z żoną i z dzieckiem, samochodem. Wcześnie rano można zaparkować. Najtańszy parking 10 euro za cały dzień. No ale z drugiej strony mamy skipasy za darmo, bo hotel Basenowa zapewnił nam do Tatralandii, do tego dużego aquaparku mamy skipas za darmo i tutaj na Jasną też mamy w cenie hotelu mamy skipas i to też na dzień wyjazdu, więc to jest super. Jankowi w ogóle się nie udało pojeździć, głównie z powodu takiego, że wszystkie ośle łączki, wszystkie taśmy były zarezerwowane dla szkółek jazdy i tam nie można było sobie na tą taśmę wejść i tak po prostu pozjeżdżać. Tam tylko z instruktorem. To jest mega słabe. No, na razie nigdzie nie znalazłem orczyka, co by nam się przydał dla Janka. Są kanapy, a na kanapach ani razu jeszcze nie był, więc będzie trzeba coś wykombinować. Jest gondola. No ale tutaj macie mapę. Tutaj pokazuję wam na mapie, gdzie byłem i tutaj raz jechałem. Wyglądało to tak. Organizacyjnie na razie Jasna, ośrodek w Jasnej przebija Szczyrk, Czarnogórę i te inne ośrodki, bo jeśli chodzi o infrastrukturę jest naprawdę super, no ale z dzieckiem na razie nigdzie nie pojeździłem. To jest ten minus. Ale zacznę jutro, bo plany są takie, że jutro sam jadę na narty, pozostała część rodziny kąpie się w basenach, w termach, a trzeciego dnia wszyscy razem pojedziemy i mam nadzieję, że będę miał taki rekonesans, że żona i synek będą mogli pojeździć na nartach. Więc oglądajcie dalej, bo jeszcze dużo będzie się działo, dużo wam jeszcze pokażę, jak właśnie baseny wyglądają i tak dalej. Tutaj w ogóle hotel wygląda fajnie zrobiony, ile co kosztuje, więc oglądajcie dalej. My właśnie idziemy na baseny. Na baseny tatusiowe. Tak, idziemy do ciepłych basenów, gdzie są zjeżdżanie, będziemy się bawić. Wszystko wam pokażę. Ale ładnie. I będą ciepłe termy. Subiki dla Dinusia. No, pamiętajcie o subikach dla Dinusia. No i te baseny, które wam zaraz pokażę, są w cenie pobytu. Tu w ogóle jest bardzo dużo w cenie pobytu.
teraz po basenie idziemy na kolację, obiad kolację. Taka przyjemność 26 euro od osoby, ale nasz synek poniżej 6 lat ma za darmo. W cenie jest lampka Prosecco i małe piwo lub kupola. A to wam pokażę, jak to mniej więcej wygląda. Dobry. Dla dwóch osób, dziecko poniżej 6 lat, 2,58. 258. Na zegarek, nie chce patrzeć, pan będzie na chip płacić wieczeru, ano? Z koleżanką. Można samozrejmie. Tak jak wczoraj. Aha, Zegarek, a tak. na zegarek. Dwie osoby? Jedna? 3. Dwie osoby plus dziecko. A dziecko kogo roku? Poniżej 6. 6? Poniżej. A, okej, dobra. Tak, chodźcie. Tu możemy? Można? Tutaj. O, dziękujemy pięknie. No my już po obiadu kolacji. Muszę przyznać, że jak za 26 euro od osoby to naprawdę można się fajnie najeść. Wszystko jest bez limitu, do tego napój alkoholowy lub bezalkoholowy. Jak dla mnie bomba. Jest to mocno opłacalne. Tak 105 zł wydać na kolację to byłoby ciężko, a tutaj dwie osoby 210 zł można się najeść na full, więc tam jestem zadowolony. A teraz synek idzie się pobawić w kąciku dla dzieci, a rodzice pójdą się trochę zrelaksować. A jakby tu było za mało relaksu. Jeśli chodzi o cenę, to tutaj wszystko można scashbackować, więc od każdej transakcji nalicza się cashback na kartę GoPass. Za sam pobyt, za samą rezerwację hotelu i za opłacenie hotelu mamy 40 euro cashbacku. A to wam wszystko potem opowiem. A oglądajcie dalej. Kolejny dzień na Słowacji. Obudziłem się wcześnie rano, koło 8, zjadłem śniadanie, rodzina postanowiła dalej spać, bo oni dzisiaj jakby basenują, chodzą na spacery i tak dalej, żona z synkiem, a ja pojechałem na rekonesans narciarski do Jasnej. Chcę sprawdzić, czy tutaj w ogóle mój synek by mógł gdzieś zjechać wraz z żoną, którzy nie umieją najlepiej jeździć. Myślałem, że zaparkuję pod samym wyciągiem. Taki wczoraj dostałem informację, że jak się wcześniej rano wstanie, jak się pojedzie wcześniej rano na Jasną, to są miejsca parkingowe pod samym stokiem. Okazało się, że nie. Musiałem zaparkować w centralnym parkingu. No, wyglądało to mniej więcej tak. Parkuje się, zakłada się buty, bierze się narty, idzie się do skibusa, który jeździ co 15 minut. I potem 10 minut i już byłem pod wyciągiem Ludzki. Chyba tak to się mówi, nie Laki, tylko Ludzki. No i tutaj atakuje pierwsze trasy. Zresztą zobaczcie sami, jak tutaj te niebieskie trasy wyglądają. No generalnie chcę sprawdzić, gdzie można tutaj niebieskimi trasami zjechać. Zobaczymy, jakie będą rezultaty, jakie będą efekty tego mojego rekonesansu.
Dobra, przede mną ostatni zjazd dzisiejszego dnia. Opanowałem tylko jedno miejsce, ludzki. Tutaj jeździłem głównie. Chciałem jeszcze pojechać na ten biały pot, na gondolę, ale przed chwilą podali komunikat, że jest nieczynna dzisiaj już, więc to tyle. Mam dużo przemyśleń co do wybrania się tu z rodziną. No na razie tego nie widzę, muszę z żoną porozmawiać. Tutaj te niebieskie trasy w Jasnej są bardzo wymagające, więc to nie jest tak, że tutaj dziecko z żoną, która tak powiedzmy średnio ma opanowane narty, da radę. No ale bardzo fajny dzień na nartach. Szkoda, że ta gondola się zepsuła. Wyłączyli tą gondolę w Jasnej, te B6 chyba ona się, albo A6 nazywa, no nieważne. Widać nie tylko w Szczyrku gondola ma prawo czasami nie chodzić. Tutaj gdzieś pojawi się wam, gdzie jeździłem, jakimi trasami dzisiaj. No i pewnie mapka się pojawi. A właśnie nadają komunikat, że kolejka, gondola nieczynna. Dobra, ostatni zjazd do Skibusu, no i potem na parking, no i do domu. Żebym nie zapomniał, jeden ważny aspekt całej tej wyprawy narciarskiej. Teraz do hotelu mam 26 km, będę jechał jakieś pół godziny. Łącznie wychodzi gdzieś tak w dwie strony, godzina 10, godzina 20. Przyjeżdżam rano na parking i z parkingu, tak jak pokazywałem, skibusem tam gdzie chcę. Nie chcę naczekać na Szczyrk, no ale gdzieś tak o 15, jak jest teraz. Wyruszam teraz do domu. Czyli będę 15:30. W Szczyrku jest tak, że jak się gdzieś o 15 kończy, to gdzieś godzinka w korkach, nawet więcej, zależy kiedy jest się na nartach w Szczyrku, bo w ferie warszawskie, śląskie są duże korki w Szczyrku, więc jak na razie tutaj jestem szybciej z hotelu Basenowa, który jest 26 km na stoku i z powrotem, niż w Szczyrku jadąc z kibusem, mając kwaterę w centrum Szczyrku, jadąc z kibusem na stok, pod gondolę i z powrotem wrócić do kwatery w centrum Szczyrku. To tutaj połącznie z tym hotelem Basenowa i Jasną jestem szybciej niż w Szczyrku. Warto to wziąć pod uwagę. Kolejny dzień na Słowacji. Ostatni pełen dzień pobytu na Słowacji w hotelu Besenowa, bo to tak łatwo po polsku powiedzieć Basenowa, Besenowa się nazywa. Uzupełnienie wczorajszego dnia. Jak wróciłem do hotelu, zajęło mi to pół godziny. Pozdrawiam wszystkich, którzy wczoraj stali w ponad godzinnym korku z Białych Krzyży do centrum Szczyrku. Ja w pół godzinki z 17 km pokonałem z parkingu w Jasnej do hotelu. Ale mniejsza z tym. No, poszliśmy na baseny i przypadkowo odkryliśmy dodatkowe baseny ze sztuczną falą, z taką wyspą piracką dla synka, tak. No i generalnie super się bawiliśmy w tych basenach. Potem kolacja, no i potem sobie siedzieliśmy w lobby. No i były plany. Plany były takie, że albo ja sam pojadę dzisiaj na narty, albo pojedziemy wszyscy razem. No rano stanęło na tym, że mi samemu nie chce się jechać zbytnio tam, no bo to Zero Friday jest samemu tak jeździć w nowym miejscu na nartach. No ja tak mam, no inni chyba też tak mają, że nie lubią jeździć w nowym miejscu, nie znając tras, tak dalej samemu. No nieważne, no ale też upadła koncepcja, żebyśmy wszyscy w trójkę pojechali, bo synek bardzo chciał, żebyśmy wszyscy dzisiaj rodzinnie spędzili czas. Ma 5 lat i to dla niego jest bardzo ważne, żeby w tym hotelu, żebyśmy spędzili czas rodzinnie, no i nie chciał jechać na ten nart. No stanęło na tym, że zostajemy dzisiaj w hotelu, bawimy się na basenach, w bawialniach, idziemy do tężni, potem na sanki, spędzamy aktywnie dzień tutaj na wolnym powietrzu, chociaż jest teraz minus 10, ale ma być coraz cieplej w ciągu dnia do minus 3, więc pójdziemy sobie na sanki. No synek bardzo nie chciał jechać na te narty, nie chciałem go zmuszać, chciał, żeby wszyscy byli razem, czyli mamusia, tatuś, no i on, żebyśmy razem spędzili czas. Ale już zostało postanowione, że w ramach przypomnienia jak się jeździ na nartach mojego syna, jedziemy w niedzielę na Wisła Siglany, żeby on sobie przypomniał jak się jeździ na narty. Bo może gdybyśmy przed tym wypadem narciarskim do Jasnej pojeździli chociaż 1-2 dni z nim, gdzieś gdzie on zna te trasy, czyli Biały Krzyż lub Wisła Siglany, to by to trochę inaczej wyglądało. No i jeszcze pozostaje kwestia, że muszę z nim przećwiczyć w Szczyrku lub gdziekolwiek wejście na kanapę, bo nie wiem jak zareaguje.
to jest kłopot, a tutaj na Jasnej są same praktycznie kanapy lub gondole. No to jest kłopot, który trzeba rozwiązać jak najszybciej. Tu nie ma, najgorsze w tej Jasnej jest takie coś, że nie ma takich osi łączek, gdzie by mogło dziecko sobie pozjeżdżać, bo wszystko jest jakby zarezerwowane przez szkoły narciarskie i tak sobie nie można wejść bez instruktora. Więc to tak wygląda. Mój synek musi sobie przypomnieć, jak się jeździ na nartach, a jak to sobie przypomni, to będzie dobrze. Ale już są plany, żeby wrócić tutaj do tego hotelu Besenowa, bo jest super ten hotel, jest naprawdę, polecam za tą cenę. Tu macie napisane, ile to wyszło, ponad 700 euro za 4 dni od 2 do 6 ze śniadaniami. Do tego wszedł cashback, ponad 40 euro cashbacku z kartą GoPass, więc trochę pieniędzy odzyskaliśmy. No dobra, no to już wiecie, jak najbliższy dzień będzie wyglądał. No gdybym wiedział, gdybym był tutaj wcześniej, to inaczej w ogóle byśmy to rozegrali. Byśmy pojeździli na nartach gdzieś w Polsce, żeby mój synek i żona byli trochę rozjeżdżeni, bo to naprawdę nie są łatwe trasy. Jak zobaczycie na YouTubie w zapisach tras, to tutaj tak nie ma łatwo. Spokojnie, wszystko da się opanować. Na pewno tu wrócimy, bo hotel jest super, jest naprawdę. Jeśli chodzi o góry, to chyba najlepszy hotel, w którym byłem. Serio. A byłem już w Wiśle, w Ustroniu, w Szczyrku byłem, w Czarna Góra Resort, tam mieliśmy hotel niedaleko tego Czarna Góra Resort. Oglądajcie dalej, zobaczycie, co dzisiaj robiliśmy. Jak dzisiaj aktywnie spędziliśmy dzień. A jutro wyjazd o 10 i jedziemy do Tatralandii, do Aquaparku. A czemu nie? Mamy 200 km do domu i 15 km do Tatralandii. No i żeby nie było, mamy w cenie pobytu, mamy właśnie wstęp do Tatralandii. W ogóle w cenie pobytu jest wstęp chyba do wszystkich ośrodków na Słowacji, jeśli chodzi o TMR. Mamy tutaj do Aquaparku, który jest w tej sieci hotelów Besenowa, i mamy też wstęp do Tatralandii. Dzień wyjazdu również. I Ski Pass też również w dzień wyjazdu działa. Więc jak macie tą cenę, to pamiętajcie, że tą cenę w euro, to pamiętajcie, że macie 3 godziny do spa, dostęp do tutaj aquaparków, ski pasy dla wszystkich i jeszcze możemy do Tatralandii jechać. Więc oglądajcie dalej, a my idziemy aktywnie i z pasją spędzać ostatni pełen dzień tutaj na Słowacji w hotelu Besenowa. Jak już nie pojechaliśmy na narty, to postanowiliśmy spędzić cały dzień na basenie i było bardzo fajnie. Była obowiązkowa wizyta w termach, no i zabawa na sztucznej fali. Generalnie było bardzo przyjemnie, spędziliśmy czas. Teraz wyszliśmy na spacer i poszliśmy trochę na sanki.
synek trochę pozjeżdżał, a teraz idziemy na pizzę zjeść, bo nie ma jeszcze 16. Chcemy zjeść pizzę, wrócić na basen, na termy i potem o 20 zjeść obiad, kolację. Więc teraz musimy pójść coś zjeść. Zjemy i wracamy na baseny, na termy. Wracamy na dobrą zabawę w wodzie. Bardzo miło tutaj, bardzo rodzinnie spędzamy czas. Zima, a tu są wszędzie kaczki. A kaczki są dlatego, że tu jest ciepło. Tu jest ciepło, są termy, właśnie do których się zbliżamy. No i one tutaj mają idealne warunki. Cały rok ciepełko jest. Bardzo fajna okolica. O, zobaczcie sami, tutaj. I tu są źródła termalne, które idą do hotelu i tutaj do rzeki. Wygląda to niesamowicie, zobaczcie. To wszystko paruje, jest minus 10, unosi się ciepełko. I tu czuć, że jest ciepło i jest dziwny zapach. No i tutaj te właśnie, tam gdzie kaczki zimowały, tam chodzą właśnie te termalne źródła. Fajna sprawa. A tu mamy taki polski akcent. Kebab. Fast food. 100% wołowiny i świeże warzywa. Miło, że Słowacy pomyśleli o Polakach. Bo Polak byłby zły, gdyby nie mógł zjeść kebaba za granicą. A tu sobie idę przez miasteczko. Tu są jakieś apartamenty. Dużo tych apartamentów jest. Jest sklep spożywczy. No jest pizzeria, do której się zbliżamy. Tu jest supermarket Coop. Czynny 7 dni w tygodniu. A tu jest nasza pizzeria. Znacie mnie, nie będę pokazywać, co będę jadł. To nie w moim stylu. My wczoraj po wizycie w pizzerii, tak dla odmiany, poszliśmy sobie na basen, na termy. Mówcie sobie co chcecie, ale termy przy minus 7 to super sprawa. Bardzo polubiłem termy. Mojej żonie i synkowi się też podobało. Było pożegnanie z basenem z dużą falą. Generalnie było bardzo, bardzo sympatycznie. A potem obiad, kolacja i poszliśmy do bawialni, a dorośli sobie wzięli koktajle dla dorosłych. No i potem powrót do pokoju i pakowanie. My już jesteśmy spakowani, no wszystko zniosłem. Żona wieczorem pakowała. No i co, to tylko teraz wymeldować się, opłacić wszystkie dodatkowe usługi, które mieliśmy i jedziemy do Tatralandii. Mam nadzieję, że skipas zadziała. No tak tam mówili, że będzie jeszcze ostatniego dnia, czyli 6 działać ten skipas, więc wybieramy się do Tatralandii, a z Tatralandii prosto do Gliwic. Więc jeszcze trochę wam pokażę. Dobra, idę teraz wymeldować się. No i śniadanie. Tutaj te śniadania są bardzo spokojne, można się fajnie najeść. Dobra, teraz idę się wymeldować, opłacić wszystko. Taka mała uwaga. Tutaj za każdy koktajl dla dorosłych, za każdą dodatkową płatną usługę, za wykupienie obiadu, kolacji zwracany jest cashback. To jest bardzo spoko, bo już mam prawie 50 euro na karcie GoPass z cashbacku. 50 euro, ładny pieniądz. Będzie do wykorzystania potem. Więc naprawdę fajnie jest to pomyślane. Jesteśmy wymeldowani, opłaciłem wszystko i teraz jeszcze kawka przed podróżą, bo do Tatralandii mamy 9 km, czyli 20 minut, a tu trzeba jeszcze trochę po śniadaniu odpocząć, żeby nie było jakiejś afery na basenie. Więc chwilkę odpoczniemy w lobby hotelowym, jakaś kawka, może kufola i jedziemy potem do Gliwic. Jeszcze wszystko zostanie podsumowane, jeśli chodzi o ten pobyt.
no bo jeszcze w ten pobyt zalicza się Tatralandia. No taki jedyny minus to, że te wymeldowanie o 10 rano, jakby było o 11, to byłoby super. To teraz odpoczynek po śniadanku, kawka, kufolka, synek się trochę pobawi w bawialni i jedziemy do Tatralandii, a potem do Gliwic. No dobra, dotarliśmy do Tatralandii. Bałem się trochę, że będzie kłopot z miejscem do parkowania, ale nie ma. O, co tu? Ski Aquabus, dokładnie ten sam, którym jeździłem do Jasnej. Przywodzi też pod Tatralandię. Trzeba przyznać, że trochę fajnie to jest pomyślane. No dobra, to wchodzimy do strefy zabawy. Wow. Och, ile tu atrakcji. Dobra, gdzie jest moja rodzina? No i tak się właśnie bawiliśmy w Tatralandii. No muszę przyznać, że obiekt robi wrażenie, mocno prorodzinny. No niestety nie udało nam się skorzystać ze zjeżdżalni, bo albo maksymalna waga się nie zgadzała, albo minimalna waga się nie zgadzała, no i tam były kłopoty ze wzrostem. No nie jest to takie proste. Z zjeżdżalni nie udało nam się skorzystać, ale z innych atrakcji jak najbardziej. Zjedliśmy też na miejscu, była do wyboru kuchnia włoska, azjatycka, ja wybrałem azjatycką. Znaczy synek wybrał zestaw dziecięcy, a żona też azjatycką. No dobra, to by było na tyle dzisiejszego dnia. Wracamy teraz prosto do Gliwic. Jakieś 3,5 godziny drogi przed nami. Martwi mnie to, że zaczyna padać, ale spoko, damy radę. Podsumowanie na spokojnie nagram z domu już, żeby o niczym nie zapomnieć istotnym i wszystko dopowiedzieć, jak było podczas tej wyprawy z cyklu Aktywnie Podróżuj Pasję na Słowację do środka w Jasnej. Zostańcie z tym odcinkiem Aktywnie Podróżuj Pasję na kanale na Kolubes. Właśnie obejrzeliście najnowszy odcinek z serii Aktywnie Podróżuj Pasję na kanale na Kolubes. Tak jak obiecywałem, czas na lekkie podsumowanie wyprawy rodzinnej do miejscowości Jasna na Słowacji, do hotelu Basenowa. Ja z tego wyjazdu jestem bardzo zadowolony. Bardzo mi się podobało, mojej rodzinie również się podobało. Żonie, jak i synkowi. Na pewno tam jeszcze wrócimy. Tak jak było widać na filmie, super się bawiliśmy. Był basen, były ciepłe źródła, termy, był aquapark, było jeżdżenie przeze mnie na nartach. Mojemu synokowi i żonie się nie udało, ale to już moja wina. Powinniśmy wcześniej pojechać do Szczyrku lub na Biały Krzyż i tam moja żona z synkiem powinni sobie przypomnieć, jak się jeździ na nartach. Jasna to jest ośrodek, gdzie nie można tak po rocznej przerwie pójść i wsiąść na narty, jak się nie jeździ bardzo dobrze. Podsumowując, cenowo to wyszło bardzo dobrze. Wliczając w to, że w hotelu Basenowa mieliśmy śniadania, ski pasy do ośrodka Jasna, jak i do innych ośrodków na terenie Słowacji i do aquaparku Tatralandia. W środku filmu porównuję Szczyrk właśnie z ośrodkiem Jasna. No niestety chyba szybko się nie pojawię w Szczyrku. Ośrodek Jasna jest o wiele ciekawszym miejscem dla narciarzy. Cenowo to wychodzi na korzyść też Jasnej, no i nie ma tych korków. Rozwiązanie, gdzie pracownicy ośrodka Jasna kierują cię na darmowe parkingi, gdzie potem co 15 minut odjeżdża skibus i zawodzi cię bardzo szybko pod pierwszy wyciąg, jest rozwiązaniem rewelacyjnym. Niestety tego w Szczyrku brakuje. No i brak korków. Tak jak mówiłem, z hotelu Basenowa, gdzie do ośrodka Jasna mam 17 km, byłem szybciej w dwie strony niż w jedną stronę. W Szczyrku z Salmopolu do centrum Szczyrku w jedną stronę.
Korki to jest największy minus teraz w Szczyrku. Władze Szczyrku muszą coś z tym zrobić. Pewnie jeszcze do Szczyrku wrócę, bo moi przyjaciele tam jeżdżą, no i mam z Gliwic bardzo blisko. Ale te korki, mam nadzieję, że dotarliście do końca filmu, że film wam się podobał. Jeśli chcecie wesprzeć kanał na kanalu Bez, możecie postawić mi wirtualną kawę na serwisie Buy Coffee. To jest bardzo miłe i już z góry dziękuję za wszystkie wirtualne kawy. Nie zapomnijcie o subie, lajku i komentarzu. To bardzo pomaga w rozwoju kanału i dodatkowo motywuje mnie to do dalszej pracy. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia. Jeśli moje filmy są dla Was wartościowe lub po prostu lubicie je oglądać, zapraszam do wsparcia mojej twórczości poprzez serwis Buy Coffee. Link do wirtualnej kawy znajdziecie w opisie filmu. Dziękuję za każdą wpłatę. To dzięki Wam mogę rozwijać ten kanał i tworzyć jeszcze lepsze treści. Szczególne podziękowania dla wszystkich, którzy już wsparli ten kanał oraz dla tych, którzy zamierzają to zrobić.